Witam. Jak zwykle zaczynam od podziękowań dla ekipy sklepu Escribo, która pożyczyła mi właśnie ten oto produkt. To produkt MD Paper, pióro wieczne, oczekiwane od dłuższego czasu przez miłośników tej marki, między innymi przeze mnie. Jak tutaj można zobaczyć, pakowane ekologicznie w kartonik. Przeźroczysta sekcja. Tutaj wyraźnie widać, że ma takie jakby wypustki, czy tam zgrubienia, które zapobiegają ślizganiu się pióra w ręce, no ale do tego jeszcze wrócimy. Tak oto to pióro wygląda w całości. Metalowa skówka, bardzo minimalistycznie zdobiona, no i plastikowy korpus. Jeszcze raz rzut oka na skówkę. Właściwie nie mamy tutaj żadnych napisów ani znaków. Klips sprężysty dobrze działa, także jak już powiedziałem, że nawet na górze nie mamy żadnego logotypu czy znaczka. Taki typowy minimalizm. Natomiast jest oznakowanie na korpusie naniesione taką farbą. Natomiast korpus zakończony jest takim wgłębieniem, pierścieniem w tym wgłębieniu i wydaje mi się, że to nie jest szczelne. Natomiast tutaj już widzimy sekcję napełnioną atramentem. Już mniej widać tu, że ten taki grip jest zrobiony karbowany, żeby łatwiej go było trzymać. No i tutaj mamy plastikowy spływak i stalową stalówkę w tym modelu. To grubość M, ale do tego jeszcze wrócę. Skówka na taki zatrzask zamykana, że na pewno nie spadnie. Tutaj jest praktycznie minimalny uskok, zupełnie niewyczuwalny, przynajmniej dla mnie. Zresztą kto tak wysoko trzyma pióro, chyba tylko ja. Także jeśli się trzyma w tym miejscu, to i jest przyjemność trzymania w miejscu, w którym jest ten taki grip zrobiony. No i można skówkę założyć z tyłu, mimo że metalowa, to widać tutaj pióro nie jest ciągnięte zbytnio do tyłu i przyjemnie się nim pisze, bez jak i ze skówką. W środku, mimo że to japońskie pióro, mamy na szczęście dla nas Europejczyków standard international, a więc tutaj naboje na pewno wejdą. Niestety nie wypróbowałem, czy jakiś konwerter się zmieści. Miarowo pióro długości soneta, chociaż znacznie, no może nieznacznie, troszeczkę szczuplejsze. No i po zdjęciu skówki też widać, że to jest właściwie gabaryt pióra Sonet Parkera. Mamy jeszcze oczywiście Duofolda, Lamy, Safari i Pelikana, a do Pelikana jeszcze tu wrócę, bo to pióro bardzo przypomina mi właśnie stylistykę lat 70. i tu miałem na przykład Pelikana pod ręką. 13,5 cm ma długości pióro założoną skówką bez, jest krótsze o centymetr, 12,5 cm długości. Waży 14 gramów, a więc zupełnie niedużo jak na pióro z metalową skówką, a zobaczmy ile sam korpus waży. Proszę bardzo, tyle co nic, 7-8 gramów i to z atramentem, z nabojem w środku. Średnica sekcji to jest centymetr, a w najszerszym miejscu korpusu 11,5 mm. No i najważniejsze, test pisania. Pióro MD Paper nie może pisać po niczym innym jak po papierze MD Paper. I to, jak mówiłem wcześniej, nie pamiętam może, to jest grubość M. Tu w tym piórze mamy do wyboru tylko M-ki. Natomiast jest to cienka M-ka, to jest europejskie F moim zdaniem i jak tu widać pisze się nim bardzo dobrze. Ja mogę porównać do doświadczeń, które mam z Prerą, pilotem Prerą. Podobny efekt pisania odczuwam tą i stalówką
Prairie, jak widać, bez nacisku, przepływ bez najmniejszych problemów. Jeszcze tutaj porównam sobie. To jest ta stalówka, tu jest Pelikan F i tutaj mamy atrament pelikanowski. No i jeszcze wziąłem cienką stalówkę, to jest też FK z Caplesa i widać, że to są bardzo porównywalne grubości, także ta MK to raczej cienkie F, nawet bym powiedział. Bardzo dobre pióro, świetnie piszące, minimalistyczny wzór, a co najważniejsze, japońskie pióro na europejskie naboje, a więc godne polecenia. Do usłyszenia.